Zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, żeby mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów płatnych ani dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia jest to rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie taką cegiełkę do ogólnej puli, z której następnie będą losowane konta tutaj na Discordzie, oczywiście w pełni za darmo. Czyli cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań giveaways. Oczywiście wszystko będzie za darmo, transparentnie. Wszystkie informacje znajdziecie również pod filmem w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. Dobra, dzisiaj tak na szybko chciałem Wam wytłumaczyć moje zagranie. Począwszy od D1, na początku myślałem tutaj o shortach, natomiast szybko zmieniłem koncepcję na wyciąganie poziomów 25 000, kolejny raz zresztą. Tutaj jest na tą chwilę fajny knot do ściągnięcia, wyciąganie D1, tak, w ten sposób. H4, bardzo ładne tutaj wyciąganie z knotem, więc docelowo bardzo szybko zmieniłem koncepcję tutaj. Z H1 podobna sytuacja, tak, nic tutaj jakby... Z H1 na początku myślałem o takich shortach, czyli shortowanie tutaj na tym oporze jakby, shortowanie rynku na testowanie tych poziomów, bo odebrałem rynek jako range, czyli tutaj range'ujemy, tak, więc chciałem górne poziomy shortować w dół, naturalna kolej rzeczy, natomiast tutaj szybko zmieniłem tą właśnie koncepcję z tego względu, że jak zobaczyłem jak się rysuje ta świeczka, to postanowiłem zmienić koncepcję na longi, rozgrywałem wejście tutaj, natomiast robiłem dokładki, zaczynam od 4 kontraktów i dokładałem tutaj do 12 kontraktów. Ostatnią dokładkę robiłem tutaj na tej świeczce, mniej więcej. Tak, tylko że oczywiście troszkę mi rynek uciekł. Gdzieś mniej więcej w tych rejonach zostało zebrane ostatnie zlecenie, czyli na 12 kontraktów i tak to tutaj wisi sobie, tak? Zobaczcie jaki czas już to wisi. I oczywiście z M5 również tutaj chciałem się zebrać nad poziomem close, ponieważ rynek mocno zjechał, a jak wiecie już z poprzednich moich materiałów, że close z poprzedniego dnia powinien być przetestowany, czyli naturalną koleją rzeczy jest spodziewanie się tego, że te poziomy close wczorajszego dnia będą przetestowane. Dopiero nad VWAP-em, nad średnią, nad close szukamy longów, jeżeli chodzi o górne poziomy. No i oczywiście okrągły poziom 25 000 na pewno będzie tutaj przyciągał, także tutaj zobaczcie testowanie weekly high, czyli najwyższego poziomu ostatniego tygodnia. To będzie ściągało cenę na pewno. Zobaczyłem bardzo mocne longi, więc postanowiłem szybko wykorzystać okazję, że H4 jest bardzo potężna, jak widzicie, ale liczę na przetestowanie tych tutaj poziomów. Ja mam troszkę niżej targety niż te poziomy, więc jak dobrze pójdzie, to się zamknie wszystko na moją korzyść dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie zaraz wyglądało na rynku. Fajny poziom, fajny target, natomiast sytuacja wygląda tak, że na tych shortach miałem tutaj minus $500. Tutaj jest konto MyFinLink Futures, tutaj jest konto FundingTix, więc docelowo chcę wyjść na mniej więcej $1000 zysku dzisiaj. Zobaczymy, czy to się uda. Jeszcze może kilka słów na temat targetu, dlaczego wyznaczyłem tak sobie target. I teraz tak, mniej więcej, poziom już Wam mówię, 24 970. Tutaj jest knot troszkę wyżej, tak? Ja nie mam pewności, czy ten knot będzie zebrany, ale natomiast mogę się spodziewać, bo nigdy nie jestem niczego pewny, ale mogę się spodziewać tego, że on będzie przetestowany. Czy on będzie zebrany całkiem, czy te stop-lossy będą zebrane, czy nie, to nie mam pojęcia, natomiast myślę, że będzie on przetestowany. Może być sytuacja tego typu, że jest tutaj wyjście do tego knota, zebranie tutaj tych stop-lossów i rynek może dalej atakować dolne poziomy, a to high zostanie nienaruszone, czyli all-time high. Może być taka sytuacja i to będzie tak zwana pułapka. Z moich setupów to będzie pułapka po prostu, czyli tak, raz, dwa, tak, dwie próby wybicia dołem, wybicie tutaj tych poziomów i zejście do tych poziomów. To jest fajny setup, który lubię wykorzystywać szczególnie wręcz. Jeszcze jak mam czas, to Wam poopowiadam troszkę z M5, to co widać na wykresie, jak ja bym to interpretował dzisiaj. Więc zaczynając od wczorajszego dnia, to interpretowałbym to w ten sposób, że pierwszy setup, jaki bym tutaj wziął, no to poniżej wczorajszego close atakowałbym tutaj gdzieś w tych rejonach shorty. Shorty bym targetował na wczorajsze low.
Tutaj bym zamykał pozycję, ponieważ nie widzę sensu, dopóki rynek nie zrobi czegoś takiego, czyli korekty, wsparcie się na tym low wczorajszym i atakowanie dolnych poziomów, to nie widzę sensu, żeby trzymać dalej shorty, więc tutaj by moje wyjście było. Natomiast sytuacja była tego typu, że bym wyrysował sobie coś takiego i breakout kolejny bym rozgrywał zapewne na tej świeczce na wsparciu na EMA 21, czyli wyżej wczorajszego low w górę, niżej w dół, w ten sposób, tak? I teraz tak, to rozgrywałbym na pokrycie gapa, czyli to jest zamknięcie wczorajszego dnia i to by był kolejny setup, drugi już. No i trzeci setup, jak już wiecie, powyżej wczorajszego close, tutaj gdzieś w tych rejonach, ja gdzieś się wcześniej zbierałem tutaj chyba, z tego co pamiętam, natomiast powyżej, nieważne gdzie, powyżej tego close, atakowanie górnych poziomów docelowo z poziomem 25 tysięcy, okrągły poziom 25 tysięcy. To jest M15, a z M5 jeszcze Wam pokażę. O, można tutaj się pokusić o setup jednej kreski lub tutaj, tak, rozgrywanie tej świeczki najrozsądniej by było. No i tutaj by był kolejny setup, tak, i kolejne gdzieś tutaj w tych rejonach, czyli spike, mocny spike plus setup pułapki, czyli raz, dwa i tak samo jak w przypadku na shortach, co pokazywałem niedawno, rozgrywanie górnych poziomów. Więc docelowo było tutaj dzisiaj kilka setupów, jak widzicie, i to naprawdę fajnych. Najbardziej lubię rozgrywać, jak wiecie, setup jednej kreski. Breakout to rozgrywam gdzieś 100 plus tu, czy nawet tu, zależy kto jakie ryzyko. No i targetowanie tutaj, gdzieś wyżej, nie? Więc w ten sposób na pewno okrągłe poziomy bym tutaj targetował, czyli ten może bym pominął, bo jest tu close, więc docelowo close jest jakby priorytetem u mnie. Natomiast kolejne poziomy to tutaj było 24 900 i 25 tysięcy tam gdzieś wyżej. Dobra, nawet nie zauważyłem, kiedy mi się pozycja zamknęła, bo się rozgadałem. No i wygląda sytuacja tak, że zrobione $984. Tutaj jeszcze pozycja nie jest zamknięta na tym koncie My Funding Futures, na live koncie. Natomiast Funding Ticks jest zamknięte na plus $984. Została mi w takim razie jeszcze jedna. Teraz zabezpieczę sobie ją stop lossem, żeby już nic nie tracić. I niech ona sobie tutaj leci na okrągły poziom 25 tysięcy. Mogę sobie nawet już ustawić target, bo nie chciałbym wyżej tego trzymać, bo nie widzę sensu nawet wyżej trzymania tego na nowe ATH. Dobra, zamykam zaraz pozycję. Zobaczę, jak ta świeczka się będzie klarować. I pewnie będę zamykał, bo i tak jest już 19. Powyciągałem co mogłem z tych pozycji i trzeba uciekać. Zaraz podciągnę już nawet stop lossa, to miejsce, żeby już zysku nie oddawać. No i teraz zobaczymy, czy to wykrzaczą, czy jeszcze będą coś wyciskać. No i wynik wygląda tak, 984 funding tick, $413, My Funding Futures, jest to konto live. Czyli nie fundowane, tylko już kolejny wyższy poziom, jak to się mówi, ostatni, czyli live konto na prawdziwych pieniądzach, czyli można powiedzieć, że prawdziwa zabawa dopiero zaczyna się na takim właśnie koncie. Dobra, no to co, fajne zagranie, fajny dzionek udany, myślę, że dużo tutaj wartości Wam przedstawiłem. Zapraszam na Discorda. Jeżeli chcecie się dostać na Discord, napiszcie maila fstrader87@gmail.com. Zapraszam również do subskrypcji kanału, do lajkowania kanału. No i co, do usłyszenia w kolejnych materiałach.